Sardynia. Jeśli zapytamy kogoś z turystów, z czym się kojarzy, z pewnością pierwsze, co przyjdzie do głowy, to cudowne lazurowe plaże, obramowane pięknymi, kolorowymi skalnymi klifami. Pocztówkowe widoki, na których szmaragdowa, cudowna woda kontrastuje z kremowymi albo czerwonymi ścianami skalnymi. I jest to skojarzenie z pewnością prawidłowe. Tak, rzeczywiście, w szmaragdowej wodzie hasają kolorowe ryby, na powierzchni unoszą się jachty i motorówki. Bardzo dużo jachtów i motorówek, zdecydowanie za dużo. Liczba ludzi na plaży jest chyba większa niż ziaren piasku. Na szczęście tak jest tylko latem. Jesienią, mimo dobrej pogody, plażowicze znikają, a pojawiają się wspinacze, górscy turyści, różnego rodzaju łazicy zwiedzający liczne tu jaskinie albo starożytne zabytki, albo inne atrakcje, takie jak na przykład Via Ferraty. Na taki właśnie jesienny wyjazd w drugiej połowie października zdecydowała się nasza niewielka grupka. I jeśli zechcecie spędzić ze mną jakiś kwadransik, o wszystkim wam po kolei opowiem. I zakąszę lokalną pizzą. Zaraz po przyjeździe rozważamy wycieczkę łodzią. Nie zdecydowaliśmy się, a może szkoda, bo w kolejne dni wiało. Za to wybieramy się zwiedzić jedną z największych atrakcji Sardynii. Wiąże się to z górską wycieczką. Zaczyna się ona 700-metrowym zejściem i o ile nie zdecydujemy się na wydatek, również z takim podejściem. Pierwsze, co zwraca tutaj uwagę, to przepiękne drzewa. Powyginane w fantastyczne kształty, kojarzą się trochę z jakimiś horrorami. O tej porze roku dojrzały już truskawki. Truskawki na drzewach truskawkowych. Smakują trochę jak nasze mirabelki. Zjazdowa część byłaby pewnie łatwiejsza z użyciem roweru. W takich chatkach podobno mieszkały kiedyś lokalne znachorki. Wędrujemy sobie spokojnie w dół. Pomału przed naszymi oczyma pojawiają się ogromne skalne ściany. Duża część wyspy zbudowana jest z wapieni, powymywanych w fantastyczne kształty. W końcu nieco stromszym zejściem docieramy do punktu kontrolnego i poboru opłat. Tu zaczyna się kanion Goropu. Najgłębszy w Europie. To już 5. znany mi kanion o tym zaszczytnym mianie. Po rumuńskim Bicaz, czarnogórskim przełomie Tary, greckim kanionie Samaria i francuskim Verdon. Myślę, że do końca życia spotkam jeszcze kilka najgłębszych kanionów Europy. Pozostańmy przy definicji, której trzyma się obsługa. Jest to jeden z najgłębszych kanionów Europy o ścianach sięgających wysokości 500 metrów. Najciaśniejsza część nie jest zbyt długa, ale faktycznie imponująca. Niestety pogoda zaczyna się psuć. Kończymy więc pomału oglądanie. Piękne miejsce, ale strach pomyśleć, jak tu jest latem. Nie dość, że gorąco, to pewnie strasznie tłoczno. Słusznie pani Grotoła z obsługi zauważa, że najlepsze miesiące na wędrówkę tutaj to maj i październik. Dzielimy nasz zespół, dziewczyny idą od razu z powrotem do góry, męska część idzie dalej w nadziei na łatwiejszą drogę. Dla kondycji postanawiamy zrezygnować z transportu kołowego, no bo przecież nie z powodu 18 euro. Niestety na koniec dopada nas deszcz i do samochodu trafiamy już całkiem mokrzy. Pozostaje nam dosuszyć się w trakcie podróży. I choć pogoda w październiku jest tu dobra, to deszcz może się już trafić. Następnego dnia ruszamy na tak zwane szwendactwo. Miasteczka rozrzucone po górach Sardynii nie są może piękne przez swoje zabytki, ale za to cudownie położone. W okolicy jednego z nich, u Lasai, znajduje się znana jaskinia turystyczna.
Wapienne góry Sardynii kryją wiele labiryntów jaskiń, w tym jedne z największych na świecie. Jaskinia marmurowa nie jest bardzo długa, ale kryje w sobie całkiem wielkie przestrzenie. Nie powstała w marmurach, nazwa pochodzi od białego osadu na stropie. Ma długość 840 metrów i jest to w zasadzie jeden duży korytarz. Jaskinia jest bardzo ładna. Szata naciekowa to w zasadzie światowa pierwsza liga. Niestety, poprzedni rok był bardzo suchy. Normalnie spąk wielu sal wypełnia warstwa wody, która teraz niemal zupełnie wyschła. To, jak wyglądają te wspaniałe nacieki odbijające się w kryształowo czystych jeziorach, musimy sobie w dużej mierze wyobrazić. Zwiedzanie jaskini trwa około 1,5 godziny. Osiągamy koniec i wracamy tą samą drogą. Gdyby tu była woda. W okolicy aż roi się od wspinaczy. Okoliczne góry stołowe przypominają wręcz wenezuelskie Tepui. W miejscowości bez problemu znajdujemy sklepik alpinistyczny i dokupujemy brakujący ekwipunek. Dzisiaj jednak odwiedzimy prehistoryczny zabytek, z których to Sardynia słynie. W okresie od XV do II wieku przed naszą erą mieszkali tutaj Nuragowie. Plemię, które w tym długim okresie wybudowało tysiące ogromnych konstrukcji. Cylindryczne nuragi, które pełniły funkcję sakralną, ale też i obronną, to największe europejskie konstrukcje megalityczne. Wieże zawierające świątynie, otoczone spiralnymi schodami, sięgały aż 20 metrów wysokości. Wybudowano je z kamiennych bloków bez użycia zaprawy. W tym konkretnym miejscu jest jeszcze jedna atrakcja. Pod nuragiem znajduje się jaskinia. Przez cały kwadrans bawimy się w grotołazów i wchodzimy w jeden z bocznych korytarzy. O, tu też są jakieś nacieki. Dzień pomału chyli się ku końcowi. W planie mamy skoczyć jeszcze nad morze. Choć odległości na Sardynii nie są zbyt wielkie, to przeważnie pokonanie nawet kilkunastu kilometrów trwa długo. A to za sprawą niezwykle malowniczych, ale też i krętych dróg. Na plaży, na którą docieramy, wznosi się cylindryczna wieża. Nie jest to jednak nurag. Wybudowano ją w 1572 roku. To wieża obserwacyjna. Wypatrywano stąd saraceńskich piratów. Następnego dnia ruszamy wreszcie na Via Ferrate. Do przejechania samochodem mamy ponad 2 godziny. Jesteśmy blisko kanionu Goropu, lecz od drugiej strony gór. Do wąwozu odprowadza nas lokalny kot. Wąwóz Bade Pentumas trudno nazwać bardzo uczęszczanym. Szlak, jak widać, jest trudny i niebezpieczny. Docieramy wreszcie do amfiteatru, w którym leży Via Ferrata. Spotykamy tutaj samotnego miłośnika ferrat. Yeah, hi, welcome. I'm Henk from Holland. And after 2 hours of searching, I found this group of beautiful people. And we are here at the start of the route of the Via Ferrata. Via Ferrata Bade Pentumas jest jedną z kilku wytyczonych na Sardynii. Nie jest łatwa, jej trudność to D. Wytyczono ją całkiem odważnie po półkach kotła skalnego i jego pionowych, przewieszonych nieraz ścianach. Pomiędzy półkami przejść musimy niezbyt ciekawym terenem w krzakach. Dochodzimy do wyższej z 2 półek i tu robi się naprawdę pięknie. Miejscami droga jest szeroka, a miejscami półki jak gdyby brakuje. Tu jednak nie jest jeszcze trudno. Najtrudniejsze miejsce ferraty znajduje się za kolejnym łatwym odcinkiem. Tutaj, jak to się mówi, zaczynają się schody, a właściwie kilkunastometrowej wysokości przewieszona ścianka. Jest tu trochę klamr i trochę naturalnych punktów. Ubezpieczenia, zapewne dla łatwiejszego chwytu, zrobione są tu z łańcuchów.
Pod nogami mamy około 150 metrów lufy wprost na dno kotła. Ten odcinek na pewno nie jest dla początkujących miłośników ferat. Wymaga trochę siły, techniki, a najlepiej, żeby przychodzące tu osoby po prostu się trochę wspinały. A jeśli ktoś się boi ekspozycji, to na pewno trafił w nieodpowiednie miejsce. Dochodzimy do miejsca, gdzie dalej poruszamy się trawersem. Nie jest to jednak już tak wygodna półka jak niżej. Ten odcinek jest jednak już wyraźnie łatwiejszy. Głupie drzewo, no puszczaj! Jeszcze parę metrów w górę. Tu znowu jest może odrobinkę trudniej. I pomału kończymy feratę, wychodząc na plateau ponad wąwozem. Widać stąd fenomenalnie schowaną wśród gór Dolinę Lanajto. Czeka nas jeszcze zejście w dół przez las. Na powrocie korzystamy z liny grupy Francuzów, którzy przechodzą od góry kanion. Następnego dnia mamy tak zwany dzień restowy. Jest 25 stopni, świeci słońce, pogoda zupełnie plażowa. Wybraliśmy sobie plażę koło opuszczonego hotelu. Nie, żeby o tej porze roku plaże były jakieś przesadnie zatłoczone, ale ta jest naprawdę udana. Osłonięta od fal i wiatru, z prawdziwym żółtym drobnym piaseczkiem, wygodnym dojazdem i dojściem i podwodnymi skałkami z boku, odpowiednimi do snorkelingu. Wykorzystujemy czas, żeby pooglądać sobie kolorowe rybki. No może trochę przesadzam, to nie Egipt. Rybki są, ale czy takie znowu kolorowe? W każdym razie woda jest jeszcze ciepła i bardzo przejrzysta. Idealny dzień na odpoczynek od górskich wędrówek. Na drugą połowę dnia wybieramy sobie losowo kilka lokalnych, mniejszych atrakcji. Na przykład takie naturalne baseny z dojazdem gruntową drogą. Pomimo dość skomplikowanego dojazdu, kręci się tu trochę rowerzystów i spacerowiczów. W miejscowości Arbataxe, niedaleko naszej kwatery, podziwiamy słynne, podobno, czerwone skałki. Samo miasteczko to port, jakich tu wiele. Szwendamy się też po sąsiednim Tortoli. Kolejny dzień to kolejna duża wycieczka. Jedziemy na zachodnią stronę wyspy. Przejeżdżamy przez góry i całkiem wysoką przełęcz. To, co trochę nas zaskakuje w tym było nie było śródziemnomorskim kraju, to roślinność w wyżej położonych częściach wyspy. Jest bardzo zielona, szczerze mówiąc wygląda trochę jak w polskich Beskidach. Naszym pierwszym celem są bardzo malowniczo położone ruiny zamku Meduza. Kręta droga prowadzi na parking przy nieczynnym o tej porze schronisku. Teren opanowali wspinacze mieszkający w kamperach. Wycieczkę zaczynamy od zejścia. Z samego zamku niewiele zostało. Malownicza okolica.
To, co nas tu sprowadziło, to wytyczona na ścianach poniżej ruin Via Ferrata. Jest bardzo krótka i w sumie nie jest chyba dobrym powodem, żeby tu specjalnie przyjeżdżać, ale w innych częściach wyspy dziś pogoda nie najlepsza. Droga zaczyna się kaktusowym trawersem. Na początku trudności są w zasadzie żadne. No chyba, że ktoś przez nieuwagę się pokłuje. Pomału obchodzimy zamek dookoła. No i wreszcie jest trudniejsza część o trudnościach C. Pomimo, że są tu naprawdę solidne ubezpieczenia i klamry, spore przez moment przewieszenie wymaga od nas albo techniki i zwinności, albo dużo brutalnej siły. Ferrata podobno nie jest konserwowana, ale ubezpieczenia są w doskonałym stanie. Po chwili jest już wyraźnie łatwiej. Na górze czeka nas atrakcja. Drogę poprowadzono tu przez przebijającą skałę na wylot jaskinię. Pieczara jest całkiem krótka. Da się tu spokojnie obejść bez latarki. Po chwili wychodzimy na drugą stronę skały i schodzimy nieco w dół. Jeszcze nie za długi trawers, niespecjalnie trudny i w zasadzie to już jest koniec naszej ferraty. Pozostaje nam tylko wpisać się do książki Wejść i podejść nieco pod górę z powrotem do ruin zamku. Podchodzimy z powrotem 100 metrów na parking. Jako że ferrata nie zajęła nam zbyt wiele czasu, postanawiamy pokręcić się jeszcze trochę po wyspie. Jedziemy na zachodnie wybrzeże. Na tutejszych rozlewiskach można podejrzeć flamingi. Niestety całkiem z daleka. Odwiedzamy też, jak się okazuje, niezbyt ciekawą stolicę regionu Nuoro. A dzień kończymy w Tortoli na tradycyjnej włoskiej pizzy. Ostatni dzień rozpoczynamy we mgle. To znaczy w górach jest mgła i to tylko miejscami, nad morzem jest słońce. Sardynia to naprawdę górzysta wyspa, pomimo że najwyższy szczyt przekracza ledwie 1800 metrów. Trochę lokalnego folkloru górskiego. Do celu dzisiejszej wycieczki chcieliśmy dotrzeć motorówką, niestety wieje. W związku z tym ruszamy pieszo z Cala de Fuili. Całkiem sympatycznego miejsca. Czekają na nas około 2 godziny wędrówki. W większości po płaskim, chociaż jest trochę podejść i zejść. W końcu docieramy do ikonicznej zatoki Cala Luna. Na znajdującej się tu plaży jest trochę ludzi. W sumie to nic dziwnego, to jedno z najbardziej znanych miejsc na wyspie. No ładnie tutaj. Przynieśliśmy ze sobą trochę plażowych gratów. Ba, nawet pijankę. Ale tylko jeden z nas to taki zmarzlak. Leżymy, odpoczywamy. Znowu oglądamy rybki. To chyba nie jest najlepsze miejsce do snorkelingu. Podobno latem straszny tu tłok, a łodzi zatrzęsienie. Naszą uwagę zwraca ta ryba. To jakiś gatunek soli. Ryby te, niczym kameleon, mogą zmieniać swój kolor.
No proszę, jak tak leżę, to widać, a jak tak nie widać. Widać, nie widać. Dalej ku północy w klifie czernieje cała seria ogromnych otworów jaskiniowych. Nie prowadzą one do większych jaskiń, ale nie powstały tu przypadkiem. W głębi tej góry i w górę doliny znajduje się jedna z większych w Europie jaskiń. System zawierający jaskinię Supalu i turystyczną jaskinię Bumarine ma 42 km długości i słynie nie tylko z przepięknych nacieków, ale i z cudownych szmaragdowych podziemnych rzek. Te tutaj niewielkie jaskinie są po prostu atrakcją dla plażowiczów. A jednak popłynęliśmy dzisiaj motorówką. Rudobrody kapitan za nic ma falę, no może nie za nic, za 20 euro od głowy. Co prawda w tych warunkach nie zapłynie tam, gdzie mamy samochód, ale odwiedzimy kolejną miejscowość. I tak właśnie upłynął nam ostatni dzień naszego pobytu. Koniec wakacji i pora wracać do polskiego listopada.